your life. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Przy okazji różnych herbat mówiliśmy już nie raz na temat tego, co można zajadać do herbaty właśnie. Na pewno kojarzycie 5 o'clocka angielskiego, gdzie musi być maślana bułeczka z konfiturką i śmietanką. Jest oczywiście do samowara, blin i pierożki w Rosji. No w Polsce to właściwie chyba głównie ciacho, takie jakieś na słodkie, podwieczorkowe. Ale w Chinach jest ciekawiej. W Chinach mamy yum-cha, czyli takie drugie śniadanie, taki lunch chiński. Jest to czas przed południem, kiedy wszyscy mają przerwę w pracy i wypijają taką poranną herbatę. Zresztą yum-cha to właśnie jest również określenie takiej herbaty pitej przed południem. Co ciekawe, Chińczycy przed południem nie jadają zwyczajowo nic smażonego. No i tutaj pojawia się lunch, który, no właśnie, trudno powiedzieć, czy to lunch. Nie wiem, czy lunch nie powinien być raczej po 12. Tak czy inaczej, drugie śniadanie, nazwijmy to w ten sposób, pojawia się w formie parowanych przekąsek zwanych dim sum. To są najczęściej pierożki, ale może to być wszystko. Może to być coś na słodko, jakiś budyń z tapioki, owoce, mogą to być warzywa, kawałki mięsa, krewetki, kluseczki, makarony, cokolwiek. Co dusza zapragnie, najczęściej pierożek w cieniutkim cieście z fajnym farszem i wszyscy wcinają to prosto z takiego specjalnego bambusowego parnika. Taki zwyczaj właściwie początkowo był tylko przekąską do herbaty właśnie. Zwyczaj parowania tych wszystkich smakołyków i podawania razem z herbatą przerósł się już właśnie, przerodził w taką formę lunchu, kiedy to już ta herbata jest gdzieś zepchnięta tam na bok, ale jest, ponieważ poranek bez herbaty w Chinach nie może się odbyć. Najczęściej jest to herbata oolong albo zielona, koniecznie chińska. Często nie ma nawet zbyt dużego wyboru, jednak przychodzi się do tych restauracji na zjeść coś, przekąsić, a ta herbata jest, po prostu jest herbata, powiedzmy w ten sposób. Tak jak u nas zamawiamy herbatę w restauracji, dostajemy po prostu herbatę, tam również tak jest, tyle że jest to herbata o niebo lepsza niż ta u nas w takich restauracjach. Jest kilka zasad, które wiążą się z yum-cha, czyli z tą poranną herbatą. Po pierwsze, jest osoba, która obsługuje wszystkich i jest to osoba, która przypadkiem czasem jest wybrana przez kelnera, który po prostu stawia herbatę właśnie przed kimś przypadkowym. Ta osoba musi wszystkim nalać herbaty. Bardzo nietaktownie jest nalać dla siebie i pić po prostu. Czajniczek jest jeden, czarek jest tyle, ilu biesiadujących, więc ktoś musi to rozlać i bez sensu podawać sobie ten czajnik w kółko, więc jest ktoś, kto to wszystkim nalewa. Nie wolno nalać po brzegi. Po brzegi w Chinach nalewa się tylko alkoholu, to jest mile widziane. Musi się wręcz przelewać. Z kolei herbata to jest około 80% czarki zapełnione. Więcej jest nietaktownie. Jest to, nie wiecie dlaczego, w jakiś sposób obrażanie tego, kto ma to wypić. No i oczywiście herbatę parzy się wiele razy. Tam fusy są podawane w czajniczku, nie jest to gotowy napar, więc kiedy uchylimy wieczko albo w ogóle je zdejmiemy, to jest to sygnał dla kelnera, że przechodząc ma nam dolać ciepłej wody. Tym również zajmuje się ta osoba rozlewająca. Co ciekawe, osoba rozlewająca to był kiedyś cesarz. Wiąże się z tym ciekawa historia, ponieważ w Chinach dziękuje się za herbatę stukając 2 lub 3, raczej 2 palcami zgiętymi w stół. Pochodzi to z sytuacji, która zdarzyła się cesarzowi Kwajlongowi, który wędrował incognito po swym kraju, żeby zobaczyć, jak to też żyją jego poddani. W stroju zwykłego podróżnika ze swoją świtą krążył po Chinach i zatrzymał się swego czasu w herbaciarni, żeby się posilić, napić herbaty. No i właśnie tak się złożyło, że gospodarz postawił czajnik właśnie przed cesarzem, nie rozpoznając go zupełnie. No i znaczyło to, że to właśnie on jest tą osobą, która ma wszystkich obsłużyć przy stole. No i to nietaktownie, jak można cesarzowi kazać to robić, ale z kolei nikt ze świty nie mógł wyręczyć cesarza w tym, ponieważ zasugerowałoby to, że coś jest nie tak, można by go zdemaskować, więc cesarz wziął bez ogródek sobie ten czajnik i zaczął nalewać wszystkim swoim poddanym. No i tu się pojawiła kolejna sprawa, ponieważ podarunek od cesarza przyjmowało się w dworskim ukłonie, czyli na kolanach dotykając czołem ziemi. To była jedyna
pozycja, w jakiej można było przyjąć cokolwiek od cesarza, w tym czarkę herbaty. Więc wychodziło na to, że teraz cała świta miała paść na twarz i dziękować cesarzowi, a nie mogli tego zrobić, ponieważ cesarz wtedy by się zdemaskował. No i jeden z dworzan wpadł na pomysł, że postukał palcami w stół, no i cesarz zrozumiał, że to jest taki symbol, że on pada na tę twarz, tyle że nie chce go zdradzić, więc robi to tak w przenośni, tak w duchu, w środku kłania się i klęka, więc powstał taki znak dziękowania za herbatę właśnie w formie takiego stukania. No oczywiście nie jest to powszechnie stosowane, ale właśnie przy takim yum cha jest stosowane w sytuacji, w której prowadzimy rozmowę przy tym jedzeniu, albo mamy pełne usta i chcemy podziękować kelnerowi, ale nie przerywając rozmowy. Rozmawiamy z kimś, bla 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 bla, kelner nalewa nam herbaty i my zamiast przerywać i tak, o dziękuję panu, to po prostu stukamy. On to widzi, on to wie i to wystarcza. My rozmawiamy dalej. To jest świetne rozwiązanie. Gdyby się tak u nas przyjęło, moglibyśmy stukać wszędzie, stukać padając na twarz. Oto bambusowy parnik, w którym przygotowuje się tradycyjne dim sumy. Jest to naczynie, w którym paruje się te pierogi i różne inne rzeczy, a potem podaje się to właśnie w tym. Wędruje to na stół i z takiego parnika je kilka osób, używając oczywiście pałeczek. Po widelcem nie wypada. Ważna sprawa, nie wolno wetknąć pałeczek w jedzenie, wbić, jest to bardzo nietaktowne. No i tutaj właśnie w tym parniku znajdują się pierożki. Wszyscy z jednego parnika wspólnie zajadają, ale częściej jest tak, że jest kilka parników, a w każdym z tych parników znajduje się coś innego. I wtedy wszyscy jedzą ze wszystkich parników naraz. Są małe miseczki sosu, czasem miseczki bulionu, nurza się różne rzeczy, pierożki, czy właśnie cokolwiek. To w sosie, to w bulionie. Wszyscy do spółki zajadają się, a czasem przyjeżdża to w ogóle na wózku, który już ma wbudowany parnik wewnątrz i cały czas jest to parowane. Takie wózki również krążą po mieście, można sobie zjeść pierogi właściwie wszędzie. Jest to jedna z najpopularniejszych przekąsek w Chinach. No i właśnie najbardziej pasująca do typowej śniadaniowej herbaty chińskiej. Przygotujmy zatem pierogi, przygotujmy herbatę i urządźmy sobie nasze małe yum cha. Yum cha gotowe, właściwie dim sumy gotowe, bo yum cha zaraz będziemy robić. Jest herbata, są uparowane pierożki, nabieramy pałeczką prosto z parownika, zanurzamy w sosiku. Wyśmienite połączenie. Herbata do dim sumów, typowy chiński lunch, czy raczej drugie śniadanie, jak kto woli. Świetny zestaw. Polecam. Parujcie pierożki, pijcie herbatę, urządzajcie yum cha i piszcie do nas, bo bardzo jesteśmy ciekawi, z czym wam najbardziej smakuje herbata. Co wy zajadacie do herbaty, jakie macie ulubione przekąski. Może tak jak Brytyjczycy wolicie jednak podwieczorek, przez co dim sumy właśnie stały się popularne przez całą dobę, nie tylko rano. Właśnie dzięki nim. Może macie swoje ulubione przepisy na ulubione przekąski podwieczorkowe. Piszcie do nas. Na dziś to tyle. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.